No to dzisiaj znowu przenosimy się do nowego miejsca, tym razem do Georgetown. Jeśli chodzi o Kuala Lumpur, bardzo mi się podoba. Można tutaj żyć na dobrym poziomie. Jest troszkę taniej niż w Polsce w tych dużych miastach, bo akurat jesteśmy w stolicy. Za mieszkanie płaciliśmy około 2000 czy tam 3000 zł miesięcznie, jakby to policzyć, ale faktycznie zobaczcie, jesteśmy w takim oto miejscu. Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. Jeśli chodzi o jedzenie, no to są takie ceny porównywalne do polskich, czyli średnio za posiłek trzeba zapłacić około 25 do 35 zł, jeżeli chodzi o restauracje i tego typu miejsca, czy tam galerie handlowe, a jeśli chodzi o street foody, no to tam można zjeść nawet za 15 do 20 zł. Tutaj w ogóle mamy taką maszynę, sami musimy nadać torbę, tam już jedna leci. Tutaj skanujemy kartę, potem torbę. Wjechało jedzenie, trochę to rozkopałem, ale powiem wam, że sztosik. Tutaj w ogóle jest taka pasta. No i wszędzie dodają suszone ryby. Zobaczcie, tu jest ryba. Tu też są suszone ryby. Ryż, kawałek kurczaka, jakieś chrupki. No ale smakowo bardzo dobre. Z początku trochę się brzydziłem tych ryb, ale mogę jeść. No i szybki lot. Praktycznie godzinka i jesteśmy już na lotnisku o 350 km dalej. No tutaj to już troszkę inny klimat. Normalne miasteczko bez takich wieżowców, aczkolwiek po tej stronie są tu jakieś apartamenty. I jeszcze widzieliśmy 2 wieże bardzo podobne do tego, co właśnie jest w Kuala Lumpur. Taka śmieszna sytuacja. Drugi raz spotkaliśmy Polaków z USA. Najpierw rozmawialiśmy z nimi właśnie w Kuala Lumpur, a teraz tutaj w Georgetown i znowu spotkaliśmy ich. Tu akurat mniej turystów jest, więc wyróżniamy się na drodze. No i właśnie mówili, że poznali mnie po wąsie. A żeby było widać, to zobaczcie, no tutaj za bardzo turystów nie ma. Jednak mamy tutaj dużo turystów, ale turyści to nie są raczej Europejczycy, tylko właśnie z Azji.
No dobra, zapoznajemy się właśnie z taką restauracją, zobaczcie. Borak Cafe. Borok Bistro. Tu mamy Penang Local Famous. O, czyli tutaj mamy jakieś dania z tej wyspy. Tutaj coś takiego, no coś tutaj będziemy musieć wybrać. Bistro. Arabskie desery. I to wszystko. To coś wybierzemy. Co ty masz? Chicken butter mix będę jeść. A ja chyba wezmę to. I jeszcze wezmę coś tu pewnie dodatkowego na deser. Tutaj podobno jest tak dobre jedzenie, że trzeba stać w kolejce, ale akurat myśmy już zjedli i tu nie idziemy. Może uda nam się tu któryś dzień przyjść. No, ludzi mnóstwo, jak widać. Tak wygląda ten znaczek tego Protona i takie auta. A z tyłu tak wygląda. Tutaj kolejny. Napiszcie, do czego te auta są podobne. A ten co wam przypomina? No bo mi, jakby nie było, albo Tico, albo Cinkusia. I tam kolejny. Te samochody z P to znów takie perduła się nazywają. Tam kolejny. Tutaj jakiś chyba opuszczony budynek. Tutaj mamy duriany. No i znowu wbiliśmy na ruchliwą ulicę. To wygląda, nie wiem jak co, może trochę jak Hyundai, a tutaj zobaczcie tego starszego. W ogóle te samochody to wyglądają jak odpowiedniki marek, tylko że na malezyjski rynek. Tutaj kolejny. Dzisiaj to wam pokazuję same samochody. Wcześniej chciałem to zrobić, ale nie było okazji, nie było tyle samochodów w jednym miejscu. O, tu i tam tych kolejnych. A na przykład patrzcie tego. To też jest Proton X50. Takie trochę Volvo. No i deszcz nas dorwał. No dobra, zmontowałem 2 vlogi. Wypiłem kawę. Jeszcze chciałem zjeść tą rurkę z makaronu, ale jest średnia w smaku, także olałem. No, mam nadzieję, że wam się te vlogi będą podobać, bo ja to tak kręcę w sumie na spontanie. Jak coś fajnego zobaczę, no to po prostu to nakręcam i staram się z tego coś tam zmontować. No a tutaj zobaczcie, tam jest nasz hotel. Mieszkamy w takiej miejscówce, troszkę bardziej przyziemna niż ta ostatnio, ale też bardzo fajna. No i przynajmniej można zobaczyć, jak żyją normalni ludzie tutaj właśnie, lokalni. Tutaj wychodzi się na ulicę, no i tam zmierzamy na jakąś kolację. Tutaj mamy profesjonalnego barbera. Oczywiście chodnik, no i nie da się przejść przez chodnik. To właśnie jest takie azjatyckie wszystko. Liza prowadzi. Ona wie, gdzie jest dobre jedzenie. Tutaj mamy hotel Neo Plus. Taki autobus sobie tutaj stoi. Przed chwilą zlagowało mi telefon. Znowu się zrobił cały gorący i pewnie go po prostu
laguje. A my idziemy tutaj na drugą stronę. Się powoli robi ciemno, że jest godzina 19:30, ale wcześniej naprawdę tutaj nie da się za bardzo chodzić. Nie da się za bardzo chodzić, ponieważ jest tak ciepło. Dzisiaj było chyba 33 stopnie, a temperatura odczuwalna to jest nawet pod 35, czy nawet tam 40 stopni. Ja akurat nie lubię takich temperatur. Powietrze jest tu suchsze niż w Tajlandii, aczkolwiek i tak czuć tą wilgoć w powietrzu. I jeszcze jak dochodzi do tego wysoka temperatura, to człowiek ledwo oddycha i z nosa mu leci. No a teraz w sumie już jest taka temperatura, nie wiem, koło 30-28 stopni i już można wyjść i normalnie funkcjonować. Ja jeszcze unikam słońca, no bo zobaczcie, mój nos po skuterze, jak byliśmy w Kampocie, to po prostu jest czerwony. Tak mnie spaliło, że bałem się o to, że spali mi ręce z tego, że jeżdżę na skuterze bez rękawiczek czy bez osłony, no a spaliło mi nosa. Co tam gadałaś? Ale foch, zobaczcie jakiego ma focha. Teraz udaje, że niby się nic nie stało, nie? O, takiego ma focha. Trzeba ją trochę podrażnić, niech też powystępuje tu na tych vlogach, a nie, że ja tylko sam tutaj gadam. Tutaj mamy jakiś pomnik, czy coś będzie. Jest work in progress. Zobaczymy, co to wymyślą później. Pewnie będzie gdzieś na Google'ach widać. No i zobaczcie, tu do góry też są takie wieżowce. Tu jest taki wieżowiec. No, fajne miasteczko. Trochę inne, ale też spoko. I też bardzo dużo bezdomnych tutaj sobie mieszka. Zobaczcie, tu też po prostu jakiś bezdomny sobie przesiaduje. Ogólnie bezdomni to też jest duży problem tutaj w Azji. Jedyny plus tego, że ktoś na przykład jest bezdomny i chce jakoś przeżyć, jak to można w ogóle plusem nazwać, to jest to, że jest ciepło cały rok i w sumie tutaj nikt nie zamarznie, tak jak w Polsce. No a muszą sobie tutaj jakoś radzić. Teraz wam wszystko powiem. Liza przekombinowała, bo chciała przejść tam na drugą stronę ulicy, ale się nie da i musieliśmy przejść przez cały parking, żeby dojść tutaj do tego właśnie przejścia górą. No. To wszystko jej wina. Jej wina. Długo będziesz miała jeszcze focha? Masz próbować. No to ja już po obcięciu, zobaczcie, jest very nice, ale tu już akurat inne ceny, 35 tych ich wariatów, dałem gościowi 50, no bo tak chyba się napieścił z tym, że sztosik jest. No. Ogólnie wszędzie jakoś jestem przyzwyczajony, że wszędzie zostawiam napiwki, tylko że te pieniądze mi się tutaj mylą, te ich ringity, to jest 1 do 1 ze złotówką. Także wyszło na to, że z tym napiwkiem tutaj zaszalałem, bo 10% to jest 3,50, a ja dałem mu 15. No ale postarał się. Zobaczcie, jak pięknie wyglądam. Mogę iść teraz wyrywać Malezyjki. Malezyjki, Malezjanki, Malajki. Liza mi podpowiada, że mogę iść wyrywać Malajki. No. A ogólnie to nie wiem dlaczego, ale myślę, że mógłbym tu Lizy sprzedać. Bo wiecie, tu są muzułmanie i oni bardzo dziwnie się patrzą. Na mnie się patrzą, bo ja mam wąsa i już się przyzwyczaiłem, że dzieci się na mnie patrzą, pokazują palcem.
Aczkolwiek Hindusi też mają takie wąsy i też po prostu, co tam pokazywała? Szczur? No szczur. Hindusi też mają takie wąsy, tylko że oni są ciemniejsi, mają czarne włosy, nie? A ja mam takie ryszawe włosy, brodę też, ryszawe, taką rudą trochę. No i po prostu też zawsze mnie tutaj patrzą, ale zauważyłem, że wszyscy chwalą mojego wąsa. Także kij w oko hejterom, mój wąs jest zajebisty. A i nie dokończyłem o Lizie. Mógłbym ją tu sprzedać, bo ci Araby się na nią patrzą. Nie z taką pogardą, tylko tak, że mógłby ją ten klepnąć, nie? Więc może jeszcze coś tutaj ugram. Tu podobno są dobre burgery. Ja bardzo nie chcę burgera jeść, ale już się poświęcę, no. I zjemy tego burgera. Patrzcie gościa, no jeździ z bombą. Jak nie będzie brzuch boleć, to będzie znowu na nią. O, fajna miejscówka. Zobaczcie, jaką dostaliśmy tutaj kartę z drewna. Tutaj mamy hamburgery, a z drugiej strony, no i tutaj mamy picie różne. W ogóle to jest tak głośno, tutaj muzyka, że nie słyszę swoich myśli. U fryzjera tak samo ta muzyka naparzała głośno, że masakra. Jest tu głośno, ale klimatycznie. Jeszcze wam pokażę, jak tu wygląda wystrój tej knajpy. No i mamy nasze wyczekane burgery. Tak wyglądają. Całkiem fajnie. Z frytami. Liza ma z chickenem, więc wcinamy. Tu kolejny Proton. Persona. Fajne te auta. Podobają mi się. Zobaczcie sobie. Tutaj pod takim blokiem stoi sobie McLarenik. A już myślałem, że to Proton. Tylko że wygląda jak McLaren. Ale faktycznie McLaren. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień w Georgetown. I zobaczcie, jakie tutaj mamy okolice. Zobaczcie, jakie tam są familoki. Jak w Polsce. Podobnie. Ogólnie, jak widać na załączonym obrazku, jest bardzo ciepło. No, tak ciepło to chyba nie było nigdzie w ciągu tej całej naszej podróży. Aczkolwiek spodziewałem się, że będzie dużo cieplej właśnie w Bangkoku, co nie było, bo tam po prostu było 30 parę stopni, standardowo, tak jak i tu wszędzie. Wieczorem temperatura spadała tam do 25 nawet, z tego co pamiętam. W Kambodży temperatura potrafiła spaść do 22 stopni. No a tutaj wczoraj, jak wracaliśmy wieczorem, no to temperatura była na poziomie 28 stopni, a teraz jest ponad 30. Tylko że odczuwalna temperatura jest moim zdaniem dużo wyższa niż to, co pokazuje termometr. Właśnie sprawdziliśmy i 31 jest na termometrze, a odczuwalna temperatura to jest 36 stopni, także się nie pomyliłem. Dla mnie to już jest naprawdę za gorąco. Tak ogólnie to wszędzie tutaj wisi pranie. Dzisiaj chyba po prostu jest dzień prania. Tak jak mamy środa dzień loda, to tutaj poniedziałek dzień prania. Trafiliśmy do takiej restauracji. Mają tutaj kuchnię kantońską. Także zobaczcie, coś sobie wymyślimy. Powiada się bardzo ciekawy obiad, ponieważ tutaj za bardzo nie rozmawiają po angielsku. No, tam z tej tablicy pokazaliśmy, co chcemy, to pani nam powiedziała, że to już starczy, bo nie zjemy tego. Więc wystarczyło i po prostu pokażę wam, co zamówiliśmy. A zamówiliśmy, mamy jakieś Noyan Dumplings, 2 sztuki, 9 zł, czy tam 9 tych ich wariantów.
jakieś yam cake, potem mamy dumpling special, mamy, zobaczcie tutaj, birthday noodles 12 i herbata za 9,50 w sumie. My w sumie zapłaciliśmy 5 dyszek, a zobaczymy, co to będzie. A i tutaj macie, zobaczcie, nawet stronę fengidumplings.com, także zapraszamy. Zobaczymy, co to przyjdzie. No jak widać, chyba pora obiadowa. Mamy tutaj pierwszy wynalazek, ale głośno się tu zrobiło. Zobaczcie, takie pierożki. Do tego zupę. No i jeszcze coś powinno przyjść. W ogóle zobaczcie. Te pierogi są takie miękkie, takie żelowate, a te to aż się rozpadają. Ale bardzo smaczne. Jeszcze mamy takiego pieroga. Tu widzę też. No to już mamy, zobaczcie, dwa takie duże, tutaj taska, jedna, druga, zupa i przyjdzie jeszcze jeden taki dziwny pieróg, dość duży. Także wiem, dlaczego ta pani powiedziała, że dość. No i doszedł ogromny pieróg. Ciekawe, kto to zje. Ja już wiem, kto to zje, zobaczcie. Otwarłem tego pieroga. Ogólnie to tu jest taki miks. Ciężko powiedzieć, jak to smakuje. Smakuje tak, jakby troszkę wędzoną śliwką, chociaż tu śliwki nie ma. Są tu jakieś grzyby. To wszystko, ten ryż, to jest ryż, zobaczcie, to się tak klei, taka ciapa. No ciężkie to jest po prostu, chyba w zjedzeniu, dlatego szybko zapycha żołądek. No zobaczymy. Tu już Liza się zresztą rozprawiła, także damy radę. Wrażenia po zjedzeniu tego, mega dobre, takie inne. W ogóle ten duży pieróg to taki, no dziwny, w smaku też dziwny, bo tam przenikały różne smaki. W pewnym momencie smakowało to jak wędzona śliwka. Tam był jakiś kasztan, coś tam, jajko solone. No, bardzo dobre, ciekawe. Więc zachęcam, żebyście sobie spróbowali też tego typu jedzenie. Ale wam powiem, że tam jest to właśnie, są te gluty dumplings. No to jest takie glutowate. I to ciężkie jest, bo to jest ryż sklejony razem i w środku po prostu jest taka kieszonka i w tej kieszonce są tam wrzucone rzeczy. No, tak jakbym was uczył, jak wygląda pieróg, nie? No, ale to się tak klei i dość mocno. To nie wiem, do czego by to przyrównać. No taki klejący pieróg. No, jak to pieróg? Czasami kluski albo knedle są takie kleiste, takie mamlaste. To właśnie było takie. W ogóle to trafiliśmy chyba do jakiejś chińskiej dzielnicy. Zobaczcie, jak to tu wygląda. No i tutaj też mamy menu. Zobaczcie. Tutaj domki na betonowych nogach, a z drugiej strony jeszcze zobaczymy. Tutaj też są domki na betonowych nogach, zobaczcie. Tak tu wygląda ta świątynia od środka. Palą się kadzidełka. Jakieś maski. A, tu jest więcej takich ołtarzyków. Zobaczcie, co tutaj przykuło moją uwagę. Dary. Fajki, zapalniczka i browar. To są dopiero dary dla bogów. No tutaj już chyba jakaś herbatka grana i
coś takiego. A z tej strony takie coś. Na Matki Bożej Niebios. A to drugie? Pięć koron Buddy. To jeszcze zobacz. Tutaj sprawdzimy. Daniel. Duch bogactwa. Kapelusz ploniera. Tutaj wbiliśmy jeszcze na górę. To są takie rzeźby. Co ziomek? Co ty hałasujesz? Tutaj mamy taką świątynię. Tu już na bogato. W ogóle zobaczcie sobie tą porcelanę. Mnie to zawsze zadziwiała ta chińska porcelana. Sztosik to wygląda. No a tutaj się już nie da wejść, ale też właśnie ładnie to tu zrobione. No tutaj z drugiej strony. No tutaj mamy Buddę. A tu zobaczcie jaki Proton Saga. Co to przypomina? Co wam taki samochód przypomina? Dajcie znać w komentarzach, bo ja nie wiem. Ten jeszcze ładny, bo ten już tutaj zdewastowany. Albo ten tutaj. No co wam taki samochód przypomina? Tutaj znowu mieszka drugi klan tych Chińczyków. Idziemy zobaczyć. No i tu jesteśmy z tej strony, gdzie są te domki na wodzie. No tak, zobaczcie tutaj. Wyschnięte, ale są nogi. Pewnie woda tu się dźwiga później do jakiegoś poziomu. No jesteśmy po drugiej stronie. Przed chwilą byliśmy tam, a teraz jesteśmy po tej drugiej stronie. Faktycznie poziom wody jest niski. Ten poziom wody tutaj jest niski. Tu jeszcze widać wodę, ale tam później dalej między domami to tylko taki szlam. Chodź tu na ten mostek. Ogólnie to część tych nóg jest murowana, ale tak naprawdę tu jest drewniane. Jest taka rura plastikowa i do tej rury tak jakby, zobaczcie, cement czy tam beton wlali. A tutaj to widać, na tym moście jest normalnie rura i drewno w tą rurę wchodzi. Tutaj też mamy turystów z Chin. Tutaj mamy straż pożarną. Wiemy, że słowo bomba to znaczy straż pożarna. Tutaj kolejne miejsce, czyli trzeci klan.
I tu się wchodzi. No i tutaj mamy w sumie najbardziej turystyczne miejsce, jeżeli chodzi o ten klan. Jak widać, różne rzeczy tutaj sprzedają. O, a mi by się przydało to. Zastanawiam się, czy by sobie tego nie kupić. Mamy magnesy, $1. Nie no. 1 za 4 zł, $1 i 3 za 10. RM jest równowarty jak złotówka, czyli ta sama cena jest 1 do 1 praktycznie, więc dlatego mówię, że złotówki. Which airline? Oczywiście tego nie mogło zabraknąć tutaj. Jak chińskie miejsce, to i maszyny. Zastanawia mnie też, jak oni tymi skuterami jeżdżą po tych ruszających się deskach. Nie wiem, czy to widać, ale na pewno słychać, że się te deski normalnie ruszają. Zobaczcie tu. Wszędzie. Instagram grany. Tam też maszyny. Ogólnie to tutaj jest dużo street artu i zobaczcie, co tutaj widzimy. Tutaj mamy kolejny street art. Zobaczcie sobie, jakie tutaj jest parkowanie. Dziwnie mają to tu rozwiązane z tymi kanałami, bo wygląda to w taki sposób. Tutaj jest zniszczony, a tutaj jeszcze się zachował z motorem. Fajne miejscówki tutaj są. Zobaczcie, za mną takie lampiony, jakieś kwiatki i tutaj tablica. No a tutaj znaczenie słowa bomba. Kolejny street art. Tym razem coś takiego. Nie siadaj na to, bo to pęknie. No ja chcę to widzieć. Tutaj woda z liny kapie. Zobaczcie, jak zarosło sobie. Zobaczcie, co tutaj znalazłem. Pierwsza metaversowa klasa w Malezji. Myśliła sobie jakieś street arty i zdjęcia. Niby, że aniołek. Ta.
Tutaj możecie sobie zeskanować kod QR i poczytać o historii tych właśnie prac. Tutaj znowu mamy Little India, czyli indyjskie rzeczy. Mamy zegar królowej Wiktorii. Zobaczcie te budynki, takie angielskie. Zresztą miasto nazywa się Georgetown, także tu były kolonie angielskie. Ładne chmurki. Czuję się jak w Londynie. Sami Hindusi. Tutaj mamy kościół katolicki, więc też takie rzeczy tutaj są. No i dopadł nas deszcz, nawet grzmi i lekko sobie tak popaduje, ale jest lepiej, można oddychać, ochłodziło się trochę, chociaż jest parno. To by było na tyle w tym materiale. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie jakiś fajny komentarz, no i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!